kupa i to ptasia. O, komary, owady. O, kupa i to ptasia. Kupa i to ptasia. O, kupa i to ptasia na kasku. Co do diaska. Po prostu, powiem wam, nie mam garażu w tej chwili pod domem. Moja stara plandeka płachta od słońca i wiatru rozerwała się na strzępy. Nowa zamówiona. Czekam jeszcze kolejny, może jeszcze tydzień. Bardzo długo. A motocykl stoi pod chmurką. I co jest cały właśnie w tym ambaras, że trzeba mieć miejsce, gdzie trzymać taki motocykl, bo stojąc pod chmurką nie dość, że ptaszki narobią, to pająki się też przez tydzień zalęgły, są pajączyny. Po prostu super warunki do narodzin rudej, zarazy, rdzy i tych innych rzeczy. Cieszę się bardzo, bo tylko raz nasmarowałem łańcuch i ciągle się ten smar trzyma. A taka ruda zaraza po prostu już śladami w tym motocyklu wychodzi. No ale tego nie uniknę, bo to nie jest motocykl, który miałby stać w garażu. Znaczy, gdybym miał garaż, to pewnie by stał w garażu pomiędzy jazdą. Sakwy trzeba umyć. Niebawem przyjdzie płachta i będzie spokój. Natomiast obserwuję, co mi tutaj skrzypi w przednim hamulcu. Klocuszki były wymieniane, mam na to fakturę. Faktycznie jest widać sporo mięsa na tych klockach, ale coś właśnie, nie wiem, właśnie sprawdzam. Organoleptycznie tarcza wydaje się być prosta. Może te klocki trzeba rozebrać, zacisk, wyjąć, przyczyścić, ułożyć odpowiednio, bo dziwnie się zachowują. Czasami właśnie tak, że cały czas tak jak dociskam hamulec, to tak pulsacyjnie jakby ABS, ale to nie jest ABS. Odnośnie ABS-u lampka mi się zapaliła. Sprawdźmy to, czy zgaśnie. A to dopiero gaśnie jak ruszę. Pali się. Zapaliła mi się lampka ABS-u. Podejrzewam przyczynę. Już znalazłem przyczynę, tylko nie wiem, dlaczego lampka się pali. Klocki hamulcowe tylne. Już ich praktycznie nie ma, szczególnie tego klocka po lewej stronie. Tak wnioskuję, że mało co go tu w ogóle zostało. Więc tak się mocno nie przyglądałem w czasie oględzin przy zakupie, uważając, że ten motocykl jest w miarę świeży i był serwisowany, i to, że opony wymienione, klocki z przodu wymienione. Tak myślałem, że jeszcze klocki tylne mogą poczekać, ale przejechałem najwyraźniej te 600 km ponad i już zaczęły piszczeć. Znaczy już prawdopodobnie są żyletki albo już zaczyna trzeć. Klocki hamulcowe zamówiłem przednie, tylne, zestaw serwisowy typu filtr oleju, filtr powietrza, świece, co tam jeszcze w zestawie, filtr paliwa. Taki podstawowy zestaw do Benelli Imperiale. Dlatego, że jak dzwoniłem tutaj lokalnie, nie miałem czasu zajrzeć do serwisów, no to części na miejscu nie ma. Czego mogłem się spodziewać, bo i do Hondy też czasem było trzeba zamawiać. No ale wiadomo, taki filtr oleju do Hondy to jest od ręki i świece przeważnie też. Natomiast do Benelli nie, już trzeba zamawiać. Na szczęście w internetach tego jest sporo, więc może za tydzień, dwa to do mnie dojdzie i wtedy zrobić należałoby po prostu przegląd hamulców, wymienić klocki z przodu, z tyłu możliwe, zrobić serwis olejowy, czyli takie podstawowe filtry wymienić i obserwować. Nie wiem, czy luzy zaworowe będę zaglądał, to kwestia jest tego. Muszę zobaczyć do serwisówki, co trzeba wykręcić, czy jakieś uszczelki trzeba zamówić do tego, czy też nie, więc jeszcze luzy zaworowe myślę, że w tym sezonie nie trzeba będzie zaglądać, za bardzo dziwnych hałasów nie słychać, więc na pewno ten olej to podstawa, wymiana filtrów. Klocki hamulcowe dla bezpieczeństwa muszą być wymienione. Co się zaczyna pocić? Pocić obie lagi.
albo brud się zbiera. Nie. Pocą się. Też były wymieniane, mam na to faktury. Uszczelniacze. Też właśnie słyszałem, że ktoś w komentarzu pisał, że też zaczyna się pocić, więc to prawdopodobnie jest jakaś nieścisłość. Więc skoro lagi się zaczynają pocić, to było wymieniane tak trochę może i też w serwisie, ale tak widać tutaj ślady młotka, tutaj ślady też młotka. Więc prawdopodobnie warto by było założyć osłony. Nie wiem, czy te osłony by ujęły, czy dodały bardziej w wyglądzie, ale czarne typu sprężynki prawdopodobnie. Co jeszcze z takich obserwacji wynika? Tak, ten odgłos taki jakby, nie wiem czego, zaworów, może to dźwięku wtrysku jest przy schodzeniu z obrotów hamowaniem silnikiem, taki bardziej właśnie wyraźny 3,2 tysiące obrotów, coś takiego. To, co z komentarzy ostatnio widziałem, takie pytania, Simon sprawdź, zobacz, u Ciebie też tak się zachowuje motocykli. Na początku myślałem, że to jest sugestia, taka sugestia w głowę wchodzi i myślisz sobie, aha, on tak się powinien zachowywać. Czy to na pewno, czy to moje takie odczucia? Tak jak na przykład był komentarz, nawet 2 komentarze od 2 osób, żeby sprawdzić, czy gdy puścimy ręce jadąc bez trzymanek, czy motocykl ściąga delikatnie w prawą stronę. I okazuje się, że mam to traktowane jako sugestię, ciężko tego się pozbyć, ale tak parę razy właśnie jadąc z górki po prostej puszczałem ręce i efekt jest taki, że ciałem naturalnie koryguję, czyli w lewo się wyginam, żeby utrzymać w pionie w miarę motocykl. Jeżdżą mi tu samochody na zakręcie, hałasują, a tak to słyszę ptaszki. I jak zawsze złota godzina, czyli właśnie świetny kolor otoczenia. Tak, i motocykl tak wyczuwalnie, nie to, że ściąga bezpośrednio i skręcamy motocyklem w ten sposób w prawo bez trzymanek, tylko korygujemy ciałem, bo czujemy, że motocykl ma tendencję tak jakby właśnie bardziej pochylać się w całości, nie to, że skręcać, ale pochylać się bardziej w całości właśnie jakby w prawą stronę. Możecie dać mi znać, może ktoś to potwierdzi czy nie, bo do końca nie wiem, czy to jest zasiane ziarnko w głowie, czyli ta sugestia, czy faktycznie tak jest. Skłaniam się do tego, że faktycznie tak jest i nawet, o dziwo, że w jednej z sakw, właśnie przeważnie w tej sakwie miałem butelki z wodą, a ta sakwa właśnie po prawej stronie była zupełnie pusta. Więc teoretycznie, pamiętając to, jak to wygląda na Transalpie z jedną załadowaną sakwą, było odczuwalne, natomiast tutaj jest taki efekt. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak traktuję w tej chwili motocyklizm. Myślałem, że uda mi się przez pewien czas po prostu zmienić motocykl, uważać, że to jest świeży motocykl i mieć wszystko w nosie i zachowywać się jak taki zwykły użytkownik i nie myśleć o tym za dużo. Jednak chyba nie dam rady i chyba właśnie zaczynam myśleć, czy łańcuch jest nasmarowany, bo po czym najbardziej poznać motocykl, czy jest zadbany? Myślę pierwszym rzutem oka po łańcuchu. Jeżeli widzimy, że łańcuch jest podrdzewiały, niezadbany, ślady takie rdzy korozji, i to wiemy, że motocykl na pewno jest garażowany pod chmurką, nie w garażu i ktoś mało zwraca na to uwagę i użytkuje motocykl bardzo użytkowo, czyli taki dojazd do pracy czy gdzieś. A jeżeli widzimy, że motocykl jest w miarę ok, a łańcuch jest nasmarowany, nie ma tam śladów rdzy i w miarę jest stabilnie, no to możemy domyślać się, że ktoś po prostu myślał o tym, dbał w miarę możliwości i tak to ogólnie wygląda. Wiadomo, że właśnie na temat tych zalążków rdzy gdzieś na chromach czy tam na ocynku z tym za dużo zrobić nie możemy, jedynie dobrze garażować. Ja trzymam, tak jak mówię, pod chmurką motocykl około niecałych 100 metrów, może tam 100 metrów od morza, więc też ta sól morska, bryza czasem nie sprzyja temu. Przydałby się garaż, ale garaż 8 km i trzeba autobusem dojeżdżać, więc to mija się z celem. To takie nowinki chciałem powiedzieć, że
że też sporo gaf robię i naprawdę ciężko jest kupić motocykl używany, w którym będzie wszystko tip-top zrobione, albo no, nauczyć się motocykla, którego nie znamy. Jest wszystko ciekawe, że w tym samym miejscu, a zupełnie innym motocyklem przyjechałem, jeżeli kiedyś myślałem, że będę jeździł, a natomiast to wszystko się powoli jakoś zmienia. I na przykład o ile cieszyłem się jazdą Tuaregiem, bo naprawdę fajna maszyna uważam, tak obecnie na tą chwilę wciąż uważam, że gdy nie mam garażu i konkretnego planu na motocykl, to nie jestem pewny, czy to jest motocykl właśnie dla mnie. Mówimy oczywiście o danej cenie i motocyklu, tak? Bo uważam, że motocykl powinien być użyteczny. Jeżeli miałby stać tak jak teraz Benelli pod blokiem i tylko obserwowany przez ptaki, no to szkoda by było. Natomiast zamknąć go w garażu na długi czas, bo może raz na 2 tygodnie gdzieś się śmignę tak wokoło komina, to też zupełnie bez sensu. No, na obecną chwilę za bardzo się nie zapuszczam w żadne dalsze wyjazdy. Dlatego tego typu motocykl w zupełności jak Honda w czasie projektu, mam nadzieję, że po projekcie mi na razie to wystarczy. Jeżeli coś się zmieni na dalsze jakieś wyjazdy, no to wtedy będę myślał dalej. A na razie skupmy się na tym Benelli, który okazuje się, że ma własne życie, jak niczym w USK. Coś ABS się zapala, później gasi. Coś zaczyna skrzypieć, jakieś wycieki pierwsze, więc ma ten swój styl. Może to nie jest Harley, nie znaczy tak terenu w tej chwili, ale widać, że coś się dzieje i po prostu ma takie swoje osobne życie. Wieczorem po pracy. Tak, tutaj okolica wygląda. Można właśnie przyjechać na plażę, pograć sobie w siatkówkę, w piłkę, cokolwiek. A teraz chwilowo nadeszło, może nie ochłodzenie, ale temperatury ogólnie w ciągu dnia spadły już poniżej tych 33 stopni, czyli jest około 29, nad ranem 23, a nie 29, więc chwilowo jest taka drobna ulga i motocykl sprawdza się wyśmienicie, żeby się schłodzić i przejechać, złapać te wszystkie muchy w nosie. I powiem Wam, że ogranicza mnie, boję się tej maksymalnej prędkości, nie wiem ile tu pojedzie. Rzucam 5. bieg, dochodzę do 120 licznikowo i pasuję. Po prostu turbulencje, wibracje i nieprzyjemność z powodu tego uderzenia wiatru i pasuje. Może tam licznikowo do 130 się rozpędzi. Zobaczymy kiedyś. Na razie mnie to nie kręci. Tak 80-90 to jest bardzo szybko jak na ten motocykl. Tak, to jest, proszę Was bardzo, myjnia samochodowa, ale zaczynam myć motocykl, chociaż tego nie lubię robić. Jeszcze trochę niedomyte to Kasia. Wypadałoby szczotką na spokojnie to sobie ściereczką, szmatką powycierać jako obręcze koła. Dlatego średnio lubię myć motocykl przy pomocy myjki bezdotykowej z daleka, żeby nie utopić motocykla, ale już po prostu obstrany był tak mocno, że wypadałoby umyć, bo mam nową plandekę i żeby to wszystko już było w miarę czyste. I po tym myciu sprawdzę tylko ciśnienie w oponach kompresorem. Po prostu zrobię przejażdżkę. Nie wiem, czy znajdę ręcznik, żeby wytrzeć fotele, ale zrobię przejażdżkę, aby motocykl przesuszyć i później łańcuch będę też smarował. Oczywiście po takim myciu wypadałoby właśnie wysuszyć dobrze motocykl, przejechać się, i później
czym prędzej przysmarować łańcuch oraz inne drobne rzeczy. Dlatego preferuję czyścić motocykl przy pomocy jakiegoś tam szpeju, sprayu, szmatki na bieżąco sobie poprzecierać z kurzu, co się da, pędzelkiem, szczotką koła. Jeżeli takim myciem około 2 razy w roku robię takie mycie klasyczne. Dobrze sprawdzone ciśnienie i bardzo dobrze, bo z przodu było chyba 1,5 tylko atmosfery, z tyłu były 2. Producent zaleca 2,2 z przodu, 2,5 bara z tyłu, więc zaraz ta kałuża wyschnie, schnie motocykl i jadę gdzieś się przejechać. A też tutaj jest ładnie na samej stacji. Z takich ciekawostek na stacji stoi taki Peugeot 4x4 Cat. Też to lata jakieś pewnie 70-80, bardzo minimalistyczne auto. Też właśnie fajne to jest, że minimalizm i jeszcze to jeździ i to fajnie pomalowane, odświeżone. Klasyk. Maszyna lśni. Niezbyt idealnie, ale już jest czysta, wyschła. Gdzie jesteśmy? Na zakręcie. Co to będzie? Zachód słońca będzie. Zachód słońca na zakręcie, a ja wam powiem tak, że ciśnienia w oponach nie było. Z przodu chyba było 1,5 atmosfery i teraz po napompowaniu do 2,2 przednie koło, 2,4, 2,5 tylne koło i jeszcze zupełnie inaczej się prowadzi, dużo lepiej, chociaż już czuć łożysko główki ramy już zaczyna kwalifikować się, żeby pomyśleć, aby kupić zestaw naprawczy, znaczy nowe łożyska i mając trochę więcej czasu zacząć je wymieniać na spokojnie, bo czuć, że ta kierownica już ma tendencję do tego, żeby trzymać się prosto. Przy skręcaniu jest to wyczuwalne i dlatego stwierdziłem, że dziwnie się prowadzi ten motocykl, a okazuje się, że to standardowo łożyska główki ramy. Zapewne jak wymienię te łożyska główki ramy, stwierdzę, że ten motocykl prowadzi się znakomicie. Fajnie, nie? Zachód słońca, złota godzina. Jak zawsze pochwalam złotą godzinę. Cieszy mnie to bardzo. Robię siku, to też jest właśnie plener motocyklisty, motocyklowy, taki właśnie przy takim widoku. Zatrzymać się i oddać mocz w naturze i pojechać dalej. Nie ma to jak kupić sobie loda i pojechać gdzieś z dala. Widzicie kościół, widzicie motocykl i zachód słońca za górami. A obok kościół i jakaś lokalna impreza.